Moja stała nocna godzina nagrywania, ponieważ widzę, że Smalltalk na moim kanale ma małą oglądalność. Dzisiaj będzie mocniejszy temat, czyli o łamaniu praw osób interseksualnych. I przytoczę tutaj dla konkretnych sytuacji odpowiednie zapisy prawne, które funkcjonują w tym momencie. I tak, pierwsza sytuacja, czyli noworodki, interseksualne noworodki. I tu zaznaczę, że interseksualizm nie zawsze jest dostrzegalny od razu zaraz po urodzeniu. Czasami ujawnia się w latach późniejszych życia, ale nadal są takie przypadki, kiedy zaraz po urodzeniu takiego noworodka tej płci nie da się określić jednoznacznie po narządach zewnętrznych. I co mnie razi jako osobę interseksualną? No, razi mnie to, że przeprowadza się wciąż i nadal w naszym kraju operacje tak zwane naprawcze. Są to operacje, które wykonuje się głównie z przyczyn estetycznych, z przyczyn takich, żeby tego noworodka wpasować w konkretną wizję męską lub żeńską. Dlatego z prostej przyczyny, że tak narzuca pewien stereotyp społeczno-kulturowy. Noworodkowi trzeba nadać jakąś płeć. Tak się przyjęło i takie operacje naprawcze wciąż się przeprowadza i decydują o tym tak rodzice lub lekarz-chirurg, lub wspólnie lekarz-chirurg z rodzicami takiego noworodka. I tak naprawdę to ci rodzice, nikt nie wie, jak za kilka lat ten mały człowieczek będzie się identyfikować. Jaką będzie mieć tożsamość płciową. I w zasadzie robienie takiej operacji naprawczej na pałę jest trochę jak, ja to mówię, rzut kostką, gra w ruletkę, gra w karty, bo nie jesteśmy w stanie ocenić, jak będzie się taki człowieczek identyfikował. Czyli w zasadzie strzelamy, a może tak, zwykle jest to widzimisię rodziców. Jak to bywa w przypadku osób interseksualnych, znam to po sobie, trudno jest potem coś takiego odkręcić młodej osobie, bo rodzice bardzo nalegają, że oni wybrali taką płeć i to jest w zasadzie ich decyzja i tak ma pozostać, nawet jeżeli ten młody człowiek nie zgadza się z decyzją swoich rodziców. I to jest pierwszy przypadek. Wiadomo taki młody człowieczek nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, nie wiadomo, czy ma już wybrane imię, ale skoro nie ma nadanego numeru PESEL, to w zasadzie nie jest jeszcze polskim obywatelem. Polskie prawo go nie widzi. Czyli, że można traktować taką osobę jako nieczłowieka i dowolnie nim sobie manipulować. Dla mnie jest to okropne, jako dla osoby interseksualnej, że nie tylko manipuluje się takimi osobami pod względem płciowym już od urodzenia, że się nami manipuluje, ale potem jak już mamy kilkanaście, kilkadziesiąt lat, nie daje się nam prawa głosu do decydowania o naszej płci, do decydowania o naszej tożsamości płciowej. Dla mnie to jest coś okropnego. Że ja nie mogę zadecydować, moi rodzice się pieprznęli w wyborze, to trudno, to powinno być tak, że ja ten błąd naprawię, ale rodzice osób interseksualnych są dość mocno upierdliwi, dość mocno są trudnymi ludźmi, uważają, że ich wybór jest wyborem najlepszym, bo takie mieli widzimisię. I tak, przypadek drugi.
Czyli tak, podam na moim osobistym przykładzie. Tak, kiedy zależy mi na konkretnym leczeniu. Ok, wychodzi, że mam marker płciowy męski, czyli mam płeć męską formalną, ale jestem takim przypadkiem biologicznym, że mój organizm jest skonstruowany w taki sposób, że organizm jest bardziej dominujący pod względem żeńskim. I biologicznie na mnie działa hormon żeński. I tak, i to jest w zasadzie później taka decyzja konkretnie odnośnie narządów płciowych. Jeszcze ok, kiedy z tymi narządami nic się nie dzieje niepokojącego, ale bywa tak, że jeżeli takiej operacji naprawczej się nie przeprowadzi, jeżeli ktoś jest hermafrodytą prawdziwym, to może być tak, że te w zasadzie gonady męskie i żeńskie dziś będą się z sobą kłócić, jeżeli już ten hormon płciowy się poda. I tak jak w moim przypadku jest to hormon żeński, jest to estradiol, tak, no mam olbrzymie problemy ze swoimi gonadami męskimi. Dzieją mi się tam, mówię, rzeczy niesamowite. No po prostu, no źle to wygląda fizycznie i byłby mi potrzebny zabieg korekcyjny usunięcia tych martwych tkanek z dołu. Ale tak, powołam się na pewien zapis tutaj, zacytuję go. Zaraz. No właśnie. Dziennik Ustaw, rok 1997, numer 88, pozycja 553. I jest to artykuł 156, ustęp 1, punkt 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia i dalej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. I ten zapis prawny cały czas funkcjonuje. Jest to zapis z roku 1997. I tak, w tamtych latach aktywizm interseksualny w zasadzie dopiero raczkował. Dopiero raczkował w Stanach Zjednoczonych i ten, kto pisał tą ustawę, być może przypuszczam, że nie miał pojęcia, co konkretnie tutaj ten zapis o zdolności płodzenia spowoduje w takich przypadkach jak mój. A co powoduje w rzeczywistości? Powoduje, że z powodu tego zapisu, z powodu zapisu prawnego nie mogę podjąć się leczenia w Polsce. Autentycznie. Prawo zabrania mi leczenia się w Polsce. Jak bardzo chore może to być? No po prostu głowa mała. No bo nie mogę pójść po prostu do chirurga i powiedzieć, że no mam problem ze swoimi narządami męskimi, one wymagają usunięcia ze względu na zły stan fizyczny. I tyle chirurgów, ile udało mi się zjechać, żaden powiedział, że się nie podejmie, no bo w zasadzie moja płeć formalna jest męska i oni nie mogą, bo jest to kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jeżeli na przykład oni mi ten zabieg przeprowadzą i potem albo gdzieś to wyjdzie na jaw, albo na przykład powiem, że nie, że to było okaleczenie i zgłoszę takiego lekarza, może nawet pójść do więzienia na 10 lat. Jeśli pójdę i zgłoszę, że mi się ten zabieg nie podoba. Ktoś tak sobie uznał. I tak,
moi znajomi interseksualni, którym też zależało na zabiegu konkretnie orchidektomii, czyli usunięcia gonad męskich, zostały te osoby odprawione przez lekarzy do czasu przeprowadzenia prawnej korekty płci. Czyli tak, pierwsza sprawa jest taka, że łamane są moje prawa pacjenta, bo nie mogę się leczyć w Polsce, bo prawo mi tego zabrania. A po drugie, jakim cudem, jakim prawem ktoś może mi narzucać, że żeby się leczyć, muszę zrobić korektę płci? To też jest chore. To też jest jakieś chore według mnie. Żeby się leczyć, muszę zrobić korektę płci. A kiedy ja nie chcę robić korekty płci, to co wtedy? Narzucą mi to siłą? Właśnie, odnośnie korekty płci. Przypadek trzeci. Przypadek trzeci łamania praw. W Polsce korektę płci dokonuje się na podstawie takiego zapisu, który teraz przytoczę. Jest to artykuł 189. Jest to powództwo o ustalenie stosunku prawnego lub prawa. Jest to ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku, Kodeks Postępowania Cywilnego. I otóż tak, co jest w tym zapisie? Cytuję. Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Dość dziwny zapis, ale już to pomijając. U nas w kraju, w Polsce, w dobrym zwyczaju, powiedzmy, w dobrym zwyczaju przyjęło się, że korektę płci można zrobić tylko z jednego powodu. Tylko jedna diagnoza kwalifikuje do korekty płci. Jest to według ICD-10-CM jest to F64-0, czyli konkretnie jest to zespół dezaprobaty płci fenotypowej, znany kiedyś dawniej jako transseksualizm. I nie można zrobić z innego powodu korekty płci, jak tylko z powodu zespołu dezaprobaty płci fenotypowej. I teraz tak, kolejny knyf prawny. Ja, nie będąc osobą transpłciową, transseksualną, nie mając w zasadzie zespołu dezaprobaty płci fenotypowej, zależałoby mi podać moją faktyczną przyczynę korekty płci, czyli załóżmy hipotetycznie mój osobisty przypadek, czyli Q99.1. Co to oznacza? Jest to z ICD-46XX, obojnactwo prawdziwe. I tak, ponieważ przyjęło się uważać, że jedynie z powodu F64 można zrobić prawną korektę, tak, wszystkie wszystkie inne próby diagnostyczne najprawdopodobniej zostały przerzucone, gdyż tak z przyczyn biologicznych Q99.1 tylko z powodów biologicznych byłaby tutaj pominięta tożsamość płciowa i w ogóle konstrukcja samego wniosku byłaby inna, ale pomijając. Artykuł 189 zakłada, że mam pewien interes prawny do państwa. A można by uznać, że jeżeli na przykład wnioskuję o coś takiego, czego w Polsce nie ma, czyli jeżeli wnioskuję o płeć inną niż męską i żeńską, formalną, i jeżeli wnioskuję w inny sposób niż to jest w dobrym tonie
przyjęte przez sąd, czyli z F64.0, no to mam interes osobisty. I w takim wypadku sąd może mojego wniosku nie uznać. Czyli innymi sprawy, jako osoba stricte interseksualna, jako przypadek biologiczny, nie mam możliwości dokonania korekty płci w naszym kraju. Z powodów biologicznych nie mam takiej możliwości. Jedynie co mogę zrobić, to zamataczyć i powiedzieć, no tak, faktycznie jestem osobą transpłciową i z tego powodu chcę zrobić korektę płci. No co jest nieprawdą, bo przecież mam diagnozy. Diagnozy mówią co innego, że osobą transpłciową nie jestem. Więc na dzień dzisiejszy takie trzy sytuacje, kiedy no łamane są nasze prawa. No dla mnie jest to chore po prostu, w jaki sposób się do nas podchodzi jak do nieludzi. W zasadzie tak. Jeżeli się urodzę, no to nie jestem człowiekiem, można robić co się ze mną żywnie uważa. Dowolnie manipulować moimi narządami płciowymi według czyjegoś obcego widzimisię, administrować moim podstawowym dobrem osobistym. A jeżeli jestem już osobą dorosłą, to w zasadzie też nie mogę decydować o swoich narządach płciowych. Nie mogę, bo muszę zrobić korektę płci, żeby decydować o swoich narządach płciowych, czyli też nie jestem człowiekiem. Czyli prawo nie uważa mnie za człowieka, medycyna nie uważa mnie za człowieka. No chore. Dziś tak mi się zebrało, żeby tak nagrać vlog na ten temat. Jak to w rzeczywistości w naszym kraju wygląda? Na pewno wrócę jeszcze do tego tematu, bo są to sprawy bardzo ważne. Dzisiaj tak ogólnikowo naświetlam ten temat. Na dziś to wszystko. Dzięki.